Czy polskie prawo przewiduje rozwiązania ułatwiające rodzicom opiekę nad małymi dziećmi przy jednoczesnym utrzymaniu zatrudnienia? Przewiduje. Pewnie można dyskutować, czy są one wystarczające, ale na pewno warto poznać możliwości, którymi dzisiaj dysponują rodzice po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Przede wszystkim istotne jest to, że pracownik wracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy ojcowskiego musi zostać dopuszczony do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie byłoby to możliwe, to pracodawca ma dopuścić go do pracy na stanowisku równorzędnym lub na stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. Przy czym jego wynagrodzenie musi być takie, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Co jednak, jeżeli pracownik chce poświęcić więcej czasu na osobiste wychowanie dziecka? Jeżeli był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, ma prawo do urlopu wychowawczego, który może wynosić aż 36 miesięcy i może być udzielony aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia. Urlop wychowawczy jest co prawda bezpłatny, ale w czasie korzystania z niego pracownik podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, które jest rozliczane przez pracodawcę, ale pokrywane z budżetu państwa. Dodatkowo okres urlopu wychowawczego w dniu jego zakończenia wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 36 miesięcy urlopu wychowawczego przysługuje łącznie obojgu rodzicom, ale każdemu z rodziców przysługuje wyłączne prawo do wykorzystania 1 miesiąca urlopu wychowawczego. Oznacza to, że jeżeli matka chce wykorzystać maksymalnie urlop wychowawczy, to może wykorzystać 35 miesięcy, a ten 1 miesiąc pozostanie do wykorzystania dla ojca, jeżeli ten się oczywiście na to zdecyduje. Tak jak w przypadku urlopu rodzicielskiego, o którym mówiliśmy poprzednio, z urlopu wychowawczego rodzice mogą korzystać jednocześnie. Urlop wychowawczy można również podzielić na części, jednak nie więcej niż 5. Rodzic korzystający z urlopu wychowawczego ma prawo podjąć pracę zarobkową u tego samego lub innego pracodawcy, ma także prawo podjąć inną działalność, naukę lub szkolenie. Jednak pod takim warunkiem, że nie przeszkadza mu to w osobistej opiece nad dzieckiem. Nie może być tak, że rodzic korzysta z urlopu wychowawczego u jednego pracodawcy, a następnie podejmuje u innego pracodawcy pracę na takich warunkach, że faktycznie nie sprawuje osobistej opieki nad dzieckiem. W takiej sytuacji, kiedy pracodawca, który udzielił urlopu wychowawczego, następnie dowiedział się, że pracownik nie wykorzystuje go w należyty sposób, ma obowiązek wezwać pracownika do stawienia się w pracy i sam wskazuje termin stawiennictwa, nie krótszy niż 3 i nie dłuższy niż 30 dni. Wróćmy jednak do pracownika, który korzysta z urlopu w sposób prawidłowy. Jeżeli pracownik zdecyduje, że jego dalsza osobista opieka nad dzieckiem nie jest już niezbędna, może zrezygnować z urlopu wychowawczego i wrócić do pracy w każdym czasie, jeżeli ustali to z pracodawcą, albo po zawiadomieniu pracodawcy, najwcześniej na 30 dni po złożeniu zawiadomienia. Kiedy pracownik wraca do pracy po korzystaniu z urlopu wychowawczego, powinien zostać potraktowany w taki sam sposób, jak wracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub ojcowskiego. To znaczy, ma wrócić na to samo stanowisko, ewentualnie na równorzędne lub inne odpowiadające jego kwalifikacjom z co najmniej takim samym wynagrodzeniem, jakie pobierał przed urlopem. Co jednak, kiedy pracownikowi do umożliwienia sprawowania opieki nad dzieckiem wystarczyłoby, gdyby po prostu pracował trochę mniej. Wtedy pracownik, który posiada uprawnienie do wykorzystania urlopu wychowawczego,
może złożyć do pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru etatu. Pracownik może sam zdecydować, czy wystarczy mu, jeżeli będzie pracował tylko godzinę krócej, czy potrzebuje więcej czasu. Maksymalnie może w ten sposób zmniejszyć swój czas pracy aż do połowy etatu. Pracodawca taki wniosek pracownika musi uwzględnić. A zatem to pracownik decyduje, w jaki sposób skorzysta z urlopu wychowawczego. Czy wykorzysta go w całości jako urlop bezpłatny, czy wykorzysta go w ten sposób tylko w części. Czy przez cały okres urlopu obniży swój wymiar etatu, czy tylko przez jakąś jego część. Może zechce wykorzystać połowę urlopu jako urlop bezpłatny, a następnie obniżyć wymiar etatu na pozostałą część. W tym zakresie Kodeks pracy nie przewiduje żadnych ograniczeń. Jednak już z uprawnienia do obniżenia wymiaru etatu może korzystać tylko jeden rodzic. Jeżeli skorzysta z tego matka, to nie może skorzystać ojciec. Pracownikowi w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje taka sama ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę, jak kobiecie w ciąży. Pracownikowi, który korzysta z opcji obniżenia wymiaru etatu, taka ochrona przysługuje jednak maksymalnie przez 12 miesięcy. Pracownica, która karmi dziecko piersią i wróciła do pracy, ma prawo do 2 półgodzinnych przerw na karmienie, które są wliczane do czasu pracy i może z nich skorzystać łącznie. To znaczy, na przykład opuścić pracę o godzinę wcześniej lub przyjść do pracy godzinę później. Jeżeli pracownica karmi więcej niż jedno dziecko, to ma prawo do 2 przerw po 45 minut każda. Czy da się to uprawnienie połączyć z obniżeniem wymiaru etatu? Da się. Jednak jeżeli czas pracy nie przekracza 6 godzin, to pracownicy przysługuje tylko 1 przerwa. Może być zatem tak, że pracownica, która obniżyła sobie wymiar etatu do 7/8 i korzysta z przerw na karmienie, może pracować 6 godzin dziennie przy wymiarze etatu 7/8. Natomiast jeżeli pracownica obniżyła wymiar etatu do 6 godzin, przy jednoczesnym karmieniu piersią może pracować 5,5 godziny. Jeżeli pracownica jest zatrudniona na czas krótszy niż 4 godziny, przerwy na karmienie jej nie przysługują. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w ciągu roku, przy czym za ten czas przysługuje mu pełne wynagrodzenie. To pracownik decyduje, kiedy wykorzysta to zwolnienie i czy wykorzysta je osobno, czy skumuluje. Jednak, jeżeli oboje rodzice dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia tego może korzystać tylko jedno z nich. Mówiliśmy już o procedowanej właśnie w Sejmie nowelizacji Kodeksu pracy dotyczącej m.in. pracy zdalnej. Złożony w Sejmie projekt przewiduje, że pracodawca nie będzie mógł odmówić możliwości pracy w trybie zdalnym pracownikowi wychowującemu dziecko do 4 roku życia, chyba że praca zdalna nie będzie możliwa z uwagi na organizację pracy lub rodzaj wykonywanej pracy przez pracownika. Ciężko jest być na przykład kasjerem i pracować w trybie zdalnym. Tak jak już wspominałam, kiedy nowelizacja zostanie uchwalona, poświęcimy jej osobny materiał. Sytuacje, o których rozmawiamy tutaj, są to sytuacje standardowe. Gdyby w procesie wychowywania dziecka, urlopu wychowawczego, obniżenia wymiaru etatu pojawiły się jakieś sytuacje nietypowe, Kodeks pracy na część z nich na pewno również przewiduje rozwiązania. Jednak każda z tych sytuacji powinna być rozpatrywana indywidualnie i konsultowana z prawnikiem.